Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Jesień na północy Szwecji przychodzi szybko. W październiku dni są już wyraźnie krótsze, a światło nad Bałtykiem staje się chłodne i przygaszone. Poranki zaczynają się mgłą unoszącą nad wodą, a wieczory zapadają wcześniej z każdym kolejnym tygodniem. Sezon żeglarski powoli dobiega końca. Żaglówki, które jeszcze kilka tygodni wcześniej wypełniały zatoki i wąskie cieśniny między wyspami, jedna po drugiej znikają z wody. Ich właściciele wyciągają łodzie na ląd, ustawiają je na metalowych stojakach i przykrywają plandekami, które mają chronić kadłuby przed śniegiem i lodem. Na pomostach robi się coraz ciszej. Z dnia na dzień ubywa ludzi, a porty zaczynają wyglądać na opuszczone. W powietrzu czuć już nadchodzącą zimę. Wiatr z nadmorza staje się ostrzejszy, a temperatura w ciągu dnia rzadko przekracza kilka stopni. Woda przybiera ciemniejszy kolor, a fale uderzają o drewniane pomosty ciężej niż jeszcze pod koniec lata. Niedaleko miasta Sundsvall na wyspie Alno znajduje się niewielka marina Alnosunds. To miejsce dobrze znane lokalnym żeglarzom i mieszkańcom okolicznych miejscowości. Latem bywa tu tłoczno, w ciepłe dni pomosty wypełniają się ludźmi, słychać rozmowy, śmiech i odgłosy prac przy łodziach. Jesienią wszystko wygląda jednak inaczej. Większość jednostek została już wyciągnięta na ląd. Na placu obok mariny stoją rzędy żaglówek ustawionych obok siebie jak wąskie, nieruchome sylwetki. Na wodzie zostaje tylko kilka łodzi, których właściciele jeszcze nie zakończyli sezonu. W takich miejscach cisza ma swój rytm. Słychać lekkie kołysanie masztów, skrzypienie drewnianych pomostów i jednostajny szum wiatru nadchodzącego z nadmorza. Od czasu do czasu gdzieś w oddali krzyknie mewa albo przemknie niewielka motorówka. Poza tym panuje spokój, który dla wielu ludzi jest jednym z najbardziej charakterystycznych obrazów szwedzkiej jesieni nad wodą. Jest 3 po południu 10 października 2007 roku. Marina Olnosund, niedaleko Sundsvall. Na terenie stoczni wewnątrz mariny 2 pracowników naprawia silnik łodzi. Silnik jest już wyjęty z komory i stoi na metalowym stojaku. Jeden z mężczyzn pochyla się nad nim z kluczem w ręku, sprawdzając przewody paliwowe, podczas gdy drugi czyści części zabrudzone olejem. Co jakiś czas zamieniają kilka zdań, przerywając pracę, żeby spojrzeć na wodę albo napić się kawy z termosu, który stoi na drewnianej skrzynce z narzędziami. Praca idzie spokojnym rytmem, takim jak w wielu małych portach pod koniec sezonu. Wokół panuje cisza, a na wodzie widać już tylko kilka łodzi. W pewnym momencie jeden z nich podnosi głowę i spogląda w stronę wejścia do portu. Zauważa żaglówkę krążącą tuż za falochronem. Łódź porusza się w kółko, niedaleko wejścia do mariny. Wygląda tak, jakby osoba na pokładzie miała problem z płynięciem do środka i zacumowaniem przy pomostach. Pracownicy stoczni wychodzą na zewnętrzny pomost i zaczynają wołać do kobiety siedzącej przy sterze. On wpadł do wody, krzyczy do nich.
Mężczyźni próbują ją uspokoić i instruują, żeby wrzuciła bieg neutralny i powoli skierowała łódź w stronę pomostu. Po chwili mogą już przyjąć linę cumowniczą i pomóc jej bezpiecznie przybić do brzegu. Kobieta drży na całym ciele, jej dłonie są zakrwawione. Patrzy na nich z przerażeniem. Zabiłam mojego męża, mówi drżącym głosem. I nikt mi nie uwierzy. Wszyscy pomyślą, że to było morderstwo. Thomas dorasta w Göteborgu w latach 60. i 70. Jest synem stolarza, spokojnym i uprzejmym chłopakiem, którego ludzie zwykle lubią od pierwszego spotkania. Jest jednak coś, co szczególnie go fascynuje. To technika. Od najmłodszych lat interesuje go to, jak działają maszyny, jak są zbudowane i w jaki sposób potrafią wykonywać skomplikowane zadania. Razem z kilkoma kolegami potrafi godzinami stać przy torach i obserwować pociągi przyjeżdżające i odjeżdżające z Göteborg Central. Zapisują numery lokomotyw i oznaczenia składów. Podobnie jest na lotnisku Torslanda. Thomas pojawia się tam tak często, że z czasem zaczyna rozpoznawać niemal każdy model samolotu, który pojawia się na pasie startowym. Lotnictwo bardzo szybko staje się jego największą pasją. Buduje modele samolotów, a kiedy tylko osiąga odpowiedni wiek, zaczyna latać szybowcami. Dołącza także do organizacji Młodzieżowego Stowarzyszenia związanego ze szwedzkimi siłami powietrznymi, które skupia młodych ludzi zainteresowanych lotnictwem. Dla Thomasa to coś więcej niż hobby. To wielkie marzenie. W 1979 roku, kiedy ma 20 lat, udaje mu się osiągnąć to, o czym w tamtych czasach marzy wielu młodych chłopaków. Thomas wyjeżdża do szkoły lotnictwa wojskowego w regionie Skåne. To początek drogi do kariery pilota w szwedzkich siłach powietrznych. Jego marzenie jednak nie trwa długo. Thomas zapada na długotrwałą chorobę infekcyjną. Problemy zdrowotne ciągną się miesiącami. Pojawia się zmęczenie, stres i coraz większe trudności z kontynuowaniem wymagającego szkolenia. W końcu musi przerwać kurs i wrócić do domu, do Göteborga. Nie oznacza to jednak, że rezygnuje całkowicie z lotnictwa. Po ukończeniu liceum zakłada własną firmę zajmującą się elektroniką lotniczą. Jednocześnie zaczyna przygotowanie do zdobycia licencji pilota liniowego. A w wolnym czasie nadal lata szybowcami. Na początku lat 80. podczas zawodów szybowcowych poznaje kobietę o imieniu Birgitta. Jest instruktorką nauki jazdy i jest od Thomasa starsza o 6 lat. Podobnie jak on, interesuje się i pasjonuje szybownictwem. Podczas zawodów spędzają ze sobą coraz więcej czasu, rozmawiają, latają i poznają się coraz lepiej. Wkrótce zostają parą. Niedługo później razem wprowadzają się do mieszkania w Göteborgu. Z zewnątrz wyglądają jak zwyczajna para. W rzeczywistości są jednak zupełnie różnymi ludźmi. Birgitta ma charakter, uwielbia psy i konie, jest przyzwyczajona do tego, że zwykle dostaje to, czego chce. Kiedy coś nie idzie po jej myśli, potrafi nagle wybuchnąć złością. Thomas natomiast jest zupełnie inny. Spokojny, powściągliwy i bardzo niechętnie wchodzi w konflikty. W 1984 roku Thomas ma 25 lat i kończy szkolenie na pilota liniowego. Wkrótce zaczyna pracę jako drugi pilot w firmie Svensk Ambulansflyg, przedsiębiorstwie zajmującym się transportem medycznym. Samoloty tej firmy przewożą pacjentów, którzy muszą zostać przetransportowani na duże odległości między różnymi szpitalami. Do tej pory Thomas zarabiał mniej niż Birgitta. Teraz jednak jego sytuacja finansowa nagle się zmienia. Nowa praca oznacza znacznie wyższe zarobki. Para sprzedaje swoje mieszkanie i kupuje dom we wschodniej części Göteborgu. To duża willa o powierzchni około 300 m². Dla Birgitty oznacza to początek zupełnie nowego stylu życia. Zaczyna coraz częściej robić zakupy i stopniowo wypełnia swoje szafy markowymi ubraniami. Wkrótce rezygnuje z pracy instruktorki nauki jazdy, zamiast tego zaczyna pracować z psami dla firmy ochroniarskiej Securitas. Do domu trafiają także psy z problemami behawioralnymi, które Birgitta próbuje wychowywać i wyszkolić.
Czasem coraz bardziej przypomina klasyczną gospodynię domową. W dużej willi para często przyjmuje gości, odwiedzają ich znajomi i rodzina. Jednak z biegiem czasu niektórzy z przyjaciół zaczynają zauważać, że coś w tym związku nie wygląda tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Na zewnątrz wszystko sprawia wrażenie idealnego życia. W rzeczywistości sytuacja jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Znajomi zwracają uwagę na sposób, w jaki Brigitta traktuje Thomasa. Często go krytykuje, poprawia go przy innych, a kiedy Thomas próbuje coś powiedzieć, niemal zawsze mu przerywa. Niektórzy zauważają też, że Brigitta ma bardzo specyficzne poczucie humoru. Lubi prowokować i szokować ludzi wokół siebie. Podczas jednego z rodzinnych obiadów z krewnymi Thomasa nagle mówi coś, co wywołuje przy stole niezręczną ciszę. Stwierdza, że Hitler wcale nie był tak złą osobą. Dodaje nawet, że przecież zaprowadził porządek w Niemczech. Słowa te wyraźnie szokują obecnych przy stole. Thomas jednak nic nie mówi. Jak zwykle milczy. Jedną z osób, które od dawna uważają, że Brigitta zachowuje się dziwnie, jest przyjaciółka Thomasa, Suzy. Poznali się podczas kursu teoretycznego w trakcie szkolenia lotniczego. Szybko złapali wspólny język i zostali bliskimi przyjaciółmi. W czasie kursu pomagali sobie w nauce, ale spotykali się także prywatnie i spędzali razem sporo czasu. Kilka lat później, gdy Thomas pracuje już w lotnictwie medycznym, on i Brigitta zostają zaproszeni na ślub Suzy. Niedługo potem także Suzy znajduje pracę w firmie Svens Ambulanceflyg i przeprowadza się do Göteborga. Przez pewien czas oba małżeństwa spotykają się towarzysko, jednak Suzy i jej mąż dość szybko zaczynają mieć dość zachowania Brigitty. Jej sposób bycia wydaje się im dziwny i bardzo męczący. Od tego momentu starają się spotykać z Thomasem głównie wtedy, gdy jest on sam. W 1991 roku Thomas rozpoczyna pracę jako kapitan samolotu w firmie Volvo Averflik, w dziale lotnictwa biznesowego koncernu Volvo. 6 lat później firma łączy się z lotnictwem biznesowym Ericsson i otrzymuje nową nazwę – Blue Chip Jet. Thomas i jego koledzy latają wtedy po całym świecie, przewożąc menadżerów i przedstawicieli obu wielkich koncernów. Praca oznacza częste i długie wyjazdy. Thomas bywa poza domem przez wiele dni, a czasem tygodni. W zamian dostaje jednak sporo wolnych dni między kolejnymi lotami. Gdy latanie staje się już jego pracą, a nie tylko hobby, Thomas znajduje sobie nowe, wielkie zainteresowanie – żeglarstwo. Najpierw jest współwłaścicielem łodzi. Z czasem kupuje jednak własną, 10-metrową, doskonale wyposażoną Beneteau First. To luksusowa i przestronna żaglówka, która szybko staje się jego oczkiem w głowie. W tygodniu poprzedzającym Midsommar, czyli szwedzkie święto przesilenia letniego, w 2001 roku Thomas płynie po nową łódź do Niemiec. Razem z bratankiem Brigitty sprowadzają ją do Szwecji. Łódź otrzymuje nazwę Vera. Na pokładzie jest również Brigitta. Nigdy jednak nie stanie się zapaloną żeglarką. W przeciwieństwie do Thomasa, który marzy o życiu nad morzem, ona woli przebywać w domu we wschodniej części Göteborga, zajmując się swoimi końmi. Mimo to na łodzi dobrze się odnajduje. Zajmuje się gotowaniem i chętnie schodzi na ląd w kolejnych portach, żeby spacerować i zwiedzać okolice. W dni wolne Thomas często odwiedza starszych członków rodziny. Jest człowiekiem bardzo praktycznym, więc pomaga im naprawiać różne rzeczy w domu, rozmawia z nimi i spędza czas. Jego brat zaczyna dostrzegać jednak pewien schemat. Thomas wydaje się mieć silną potrzebę bycia potrzebnym. Może właśnie dlatego nadal jest z Brigittą, choć z czasem staje się ona coraz bardziej wymagająca. Brat Thomasa zastanawia się, czy Thomas po prostu nie próbuje zrobić wszystkiego jak najlepiej dla swojej żony. Prawda jest jednak bardziej skomplikowana. Thomas kilka razy próbował rozstać się z Brigittą, nigdy jednak nie potrafił postawić sprawy do końca. Kiedy mówił, że nie chce już z nią żyć, Brigitta, która już wcześniej zmagała się z problemami psychicznymi, reagowała histerią i groziła, że odbierze sobie życie. Thomas wierzył, że jest zdolna popełnić tę groźbę, dlatego zostawał.
Jednocześnie wciąż marzył o lepszym, innym życiu. Utrzymywał kontakt ze swoją dawną przyjaciółką Suzy, koleżanką z kursu pilotów i późniejszą współpracowniczką firmy Svens Ambulance Flick. Suzy od kilku lat mieszkała już w Sztokholmie i była po rozwodzie. W 2003 roku Thomas i Suzy zaczynają zdawać sobie sprawę z czegoś, czego wcześniej nie dopuszczali do siebie. Po prostu zakochują się. Zaczynają spotykać się potajemnie w Sztokholmie. Suzy ma nadzieję, że Thomas w końcu odejdzie od Birgitty. Thomas wciąż jednak boi się, jak Birgitta mogłaby na to zareagować. Dlatego liczy na coś innego. Ma nadzieję, że Birgitta sama zrozumie, że ich związek już nie działa i to ona pierwsza zaproponuje rozstanie. Kiedy w południowo-wschodniej Azji dochodzi do katastrofalnego tsunami, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2004 roku w wydarzenia te wkrótce zostaje zaangażowany także Thomas. Ma wtedy 45 lat. Wielu Szwedów utknęło w swoich miejscach wakacyjnych. W tej sytuacji linia lotnicza Blue Chip Jet, gdzie Thomas jest już wówczas głównym pilotem, oraz jego dawny pracodawca Svens Ambulance Flick postanawiają wspólnie pomóc w ewakuacji. Podczas kilku lotów Thomas i jego koledzy transportują do dotkniętej katastrofą Tajlandii zaopatrzenie i personel medyczny. W drodze powrotnej zabierają do kraju szwedzkich turystów, którzy nie mogą samodzielnie wrócić do domu. Dla troskliwego i odpowiedzialnego Thomasa to bardzo ważna misja. Później jedna z gazet nazwie go pilotem bohaterem. Znacznie mniej bohatersko Thomas może jednak czuć się w swoim życiu prywatnym. Mija już ponad rok od chwili, gdy on i Suzy zostali parą, a mimo to Thomas nadal mieszka z Birgittą. Wśród znajomych Suzy w Sztokholmie oboje funkcjonują już jako para. Natomiast w Göteborgu nikt nie wie o podwójnym życiu Thomasa. Mijają kolejne miesiące, a potem lata. Dopiero jesienią 2007 roku, niemal 3 lata później, Thomas dochodzi do wniosku, że nie może dłużej tego tak ciągnąć. Postanawia się rozwieść. Birgitta czuje się wtedy psychicznie lepiej niż przez wiele wcześniejszych lat. Thomas ma nadzieję, że tym razem będzie w stanie przyjąć tę wiadomość spokojniej. Że nie zareaguje tak gwałtownie jak wcześniej, że nie zrobi krzywdy ani sobie, ani jemu. 1 września Thomas w końcu mówi Birgitte prawdę. Opowiada jej o związku z Suzy i mówi, że chce się rozstać. Birgitta jest wstrząśnięta tą wiadomością. Czuje się zdradzona, oszukana i porzucona. Pojawia się też inny lęk. Birgitta zaczyna martwić się o swoją przyszłość finansową. Kilka lat wcześniej próbowała wrócić do pracy jako instruktorka nauki jazdy. Nie udało się jednak. Z powodu problemów zdrowotnych trafiła najpierw na długie zwolnienie lekarskie, a ostatecznie została uznana za osobę niezdolną do pracy i przeszła na rentę. Do tej pory jednak żyła na dość wysokim poziomie. Dochody Thomasa były wysokie i pozwalały im prowadzić bardzo wygodne życie. Teraz Birgitta zaczyna się zastanawiać, co stanie się z nią po rozstaniu, jak będzie wyglądała jej przyszłość. Thomas próbuje ją uspokajać. Mówi, że nie zamierza zostawić jej bez wsparcia finansowego. Proponuje, żeby sprzedali duży dom i podzielili się pieniędzmi z jego sprzedaży. Dodatkowo Birgitta miałaby zatrzymać wszystkie rzeczy należące do pary. Thomas deklaruje też, że dopóki będzie pracował, jest gotów przekazywać jej około 3000 koron miesięcznie, żeby pomóc jej uzupełnić niewielką rentę. Ale Birgitta chce czegoś więcej. Najchętniej w ogóle nie zmieniałaby niczego. Uważa, że ona i Thomas powinni nadal mieszkać razem w domu, a kiedy Suzy będzie przyjeżdżała do Göteborga, wtedy jej zdaniem Thomas i Suzy mogliby mieszkać w piwnicy. Jeśli jednak taki układ nie wchodzi w grę, Birgitta stawia inne żądanie. Chce otrzymywać 15% pensji Thomasa do końca życia i daje mu jasno do zrozumienia, że jeśli się na to nie zgodzi, stanie się coś, czego będzie żałował. W kolejnych tygodniach Thomas zaczyna przygotowywać się do nowego życia z Suzy. Kupuje dom na wyspie Kern, położonej w regionie Bohuslän. Dzięki temu może w końcu przeprowadzić się na wybrzeże do archipelagu. To coś, o czym marzył od bardzo dawna. Suzy ma nadal mieszkanie w Sztokholmie, ale planuje przyjeżdżać do domu na wyspie tak często, jak tylko będzie to możliwe.
Pod koniec października ma przyjechać, żeby pomóc Tomasowi w przeprowadzce. Do tego czasu Tomas wciąż mieszka w starym domu razem z Birgittą. Jest jednak jeden tydzień we wrześniu, który spędza zupełnie inaczej. Tomas i Suzy mieszkają wtedy razem na jego żaglówce Vera. Łódź jest zacumowana w Alosunds Marina na wyspie Kern. Pływają razem po okolicznych wodach, spędzają czas na pokładzie i rozmawiają o przyszłości. Plan ich nowego życia jest już prawie gotowy. Do jego realizacji zostało zaledwie kilka tygodni. Kiedy jednak Tomas wraca do domu, atmosfera jest zupełnie inna. W willi Birgitta często na niego krzyczy, zdarza się też, że atakuje go fizycznie. Z jej gniewem spotyka się również matka Tomasa, z którą Birgitta często się widuje. W przeszłości Birgitta powiedziała już kiedyś, że jeśli Tomas ją zostawi, zabije go. Teraz ponownie daje do zrozumienia, że coś podobnego może się wydarzyć. Zobaczymy, czy będziesz w stanie mi wybaczyć to, co zrobię, mówi. Słowa te pozostawiają u matki Tomasa bardzo złe przeczucie. Na przełomie września i października Tomas wyrusza w dłuższy lot do Chin. Koledzy z załogi są jednocześnie jego bliskimi przyjaciółmi. Cieszą się, że Tomas zacznie nowe życie z Suzy. Widzą jednak także, że cała sytuacja bardzo go martwi. Tomas wyraźnie przejmuje się tym, co dzieje się z Birgittą i ma wobec niej wyrzuty sumienia. Jednocześnie przyznaje, że jak sam to określa, w ich domu trwa prawdziwa wojna. Kiedy Tomas wraca z Chin, nadchodzi czas przygotowania łodzi do zimy. Jego żaglówka przez całe lato stoi w porcie na wyspie Shern. Na zimę jednak musi zostać przeniesiona do hangaru na północy wyspy, gdzie Tomas przechowuje ją pod dachem. Znalazł kilku znajomych, którzy zgodzili się pomóc mu w przetransportowaniu łodzi do miejsca zimowego postoju. Kiedy jednak wspomina o planach przy Birgitcie, ta zaczyna nalegać, żeby również pojechać z nim. Ostatecznie Tomas się zgadza. Później tłumaczy Suzy, że Birgitta przynajmniej dobrze zna łódź, więc może okazać się pomocna przy całej operacji. Rankiem 10 października 2007 roku Tomas, Birgitta wyruszają w drogę 2 samochodami do Henon, gdzie przygotowują miejsce, w którym łódź będzie zimować. Jedną z maszyn zostawiają na miejscu, następnie drugim samochodem jadą w stronę wyspy Shern i Mariny Almensund. Podczas drogi Tomas dzwoni do swojej mamy, rozmawiają przez chwilę. Jest około 1 po południu, gdy Tomas i Birgitta wjeżdżają na teren Almensund. To niewielka przystań jachtowa ze stocznią i około 150 miejscami dla łodzi, położona w miejscowości Myggenes, na północno-wschodniej części wyspy Shern. Najpierw jedzą lunch w restauracji portowej, dopiero potem przygotowują łódź i wypływają z mariny. Podróż samochodem z miejsca zimowego postoju przy Heden zajmuje zaledwie 25 minut, jednak drogą morską planują płynąć około 4 godzin. Kierują się na północ wzdłuż Aksiersjofjorden, zostawiają za sobą Stinensand i płyną dalej wzdłuż wybrzeża. Po około 7 kilometrach, czyli 3,5 mili morskiej, znajdują się na wysokości przystani promowej Kolheten. Wtedy na pokładzie wydarza się coś, o czym dziś prawdę zna tylko jedna osoba. To Birgitta. Chwilę później wszystko jest już skończone. Birgitta stoi sama na łodzi. W ręku trzyma zakrwawioną metalową pałkę. Tomas znajduje się w wodzie i powoli oddala się od łodzi. Birgitta wraca. Kieruje się z powrotem w stronę Shern i po drodze wyrzuca zakrwawioną pałkę do morza. Jest chwila po 15, kiedy pracownicy stoczni zauważają łódź krążącą przed wejściem do portu. Pomagają jej dopłynąć do zewnętrznego pomostu. Jedna z właścicielek stoczni wchodzi na pokład. Zna zarówno Tomasa, jak i Birgittę, ale w tej chwili nie rozpoznaje kobiety stojącej przy łodzi. Jej uwagę przyciąga przede wszystkim krew, którą widzi w kokpicie i szok, w jakim znajduje się kobieta. Siadają razem na ławce przy pomoście, trzymają się za ręce. Birgitta zaczyna opowiadać o Tomasie, o ich rozstaniu i o tym, że uderza go w głowę młotkiem, a potem wyrzuca go za burtę. Jednak w jej relacji pojawia się coś niepokojącego. Birgitta zmienia swoją wersję. W jednej chwili mówi, że Tomas wypadł za burtę.
Chwilę później twierdzi, że go popchnęła, a potem znów wraca do wersji, że był to nieszczęśliwy wypadek. Tak samo dotyczy się wersji, czy był to młotek, czy pałka. Po około pół godzinie do Mariny przyjeżdża policja. Funkcjonariusze przejmują rozmowę z Birgittą i zabierają ją na komisariat na dalsze przesłuchanie. W tym samym czasie rozpoczyna się intensywne poszukiwanie Thomasa. Jest kilka minut po 16. Minęła mniej więcej godzina od chwili, gdy pracownicy mariny zadzwonili pod numer 112. Wtedy załoga śmigłowca ratunkowego zauważa coś wystającego ponad powierzchnię wody w pobliżu niewielkiej wysepki. Ciało, które bezwładnie dryfowało w wodzie przy lądzie na południe od Kolcheten, należy do Thomasa. Ratownik zostaje opuszczony ze śmigłowca na linię, aby podjąć ciało z wody. Już po chwili wszyscy widzą jednak, że Thomas nie żyje. Śmigłowiec kieruje się w stronę przystani promowej Svanesund na wyspie Orsud. Tam lekarz może formalnie potwierdzić zgon. Jest godzina 16:30, środa 10 października 2007 roku. Thomas był nieprzytomny, kiedy wpadł do wody. Dlatego, mimo kamizelki ratunkowej, utonął. Miał 48 lat. Nie będzie już nowego życia z Suzy. Nie będzie domu na wyspie Szern. Nie będzie kolejnych podróży z przyjaciółmi i kolegami z linii lotniczych. Jest godzina 19, kiedy policja przeprowadza pierwsze właściwe przesłuchanie Birgitty na komisariacie policji w Merum na południe od Göteborga. Birgitta opowiada, że zaczęło wtedy wiać i Thomas próbował postawić żagiel, gdy doszło do całego zdarzenia. Według jej relacji Thomas poprosił ją, żeby zeszła pod pokład i przyniosła metalowy młotek, którego chciał użyć do naprawy steru, który, jak stwierdziła, zaczął sprawiać problemy. Kiedy jednak wróciła na pokład, była bardzo zdenerwowana. Powiedziała, że w złości zaczęła grozić Thomasowi młotkiem. Thomas miał się wtedy zdenerwować, wyrwać jej narzędzie z ręki i przypadkowo uderzyć się nim w głowę. Upadł na pokład i stracił przytomność. Birgitta twierdzi, że kiedy zobaczyła, w jakim jest stanie, była przekonana, że Thomas umiera. Dlatego, jak mówi, uderzyła go jeszcze raz, aby nie cierpiał, a potem wrzuciła jego ciało za burtę. Kilka tygodni po zdarzeniu nurkowie rozpoczynają poszukiwania narzędzia, którym zadano śmiertelny cios. Dzięki zapisowi z GPS-u znajdującego się na żaglówce śledczy mogą dokładnie odtworzyć trasę, jaką płynęła łódź Thomasa i Birgitty. Pierwsza próba odnalezienia narzędzia nie przynosi jednak rezultatu. Kilka tygodni później akcja zostaje powtórzona. Tym razem używa się zdalnie sterowanego robota podwodnego. Wtedy młotek zostaje odnaleziony. W listopadzie policja przeprowadza również rekonstrukcję wydarzeń. Funkcjonariusze zabierają Brigittę na pokład łodzi, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Dla ekspertów szybko staje się jasne, że historia, którą przedstawiła Birgitta, nie może być prawdziwa. Według ich ustaleń to ona uderzyła Thomasa młotkiem w głowę w chwili, gdy nie miał możliwości się bronić. Prokuratura stawia jej zarzut morderstwa. Zdaniem oskarżyciela Brigitta zaatakowała Thomasa od tyłu. Zabiła go uderzeniem młotka, a następnie wrzuciła jego ciało do wody. Podczas procesów, najpierw w sądzie rejonowym, a później w sądzie apelacyjnym, najważniejsze pytanie nie dotyczyło tego, czy Birgitta zabiła Thomasa. To było jasne. Kluczowa kwestia brzmiała inaczej. Czy zaplanowała tę zbrodnię wcześniej? Czy był to czyn przemyślany? Sąd rejonowy uznaje, że nie ma dowodów na wcześniejsze planowanie. Birgitta zostaje skazana na 8 lat więzienia za zabójstwo, czyli czyn popełniony bez wcześniejszego zamiaru. Sprawa trafia jednak do sądu apelacyjnego. Tam zapada inny wyrok. Sędziowie uznają, że zbrodnia była zaplanowana. 26 maja 2008 roku Birgitta zostaje skazana na 10 lat więzienia za morderstwo. Podczas procesu szczególnie poruszające okazują się zeznania matki Thomasa. To ona opowiada przed sądem, że jeszcze przed śmiercią syna Birgitta sugerowała, iż może zrobić mu krzywdę. Jej słowa robią ogromne wrażenie na osobach obecnych na sali rozpraw. Matka Thomasa ma wtedy 69 lat. Od wielu lat jest wdową. Śmierć syna jest dla niej ciosem, z którego nigdy w pełni się nie podniesie.
6 lat później umiera na raka. Pewnego późnego letniego dnia 2014 roku w kościele w Göteborgu odbywa się pogrzeb matki Tomasa. W świątyni gromadzi się rodzina i najbliżsi. Obecny jest brat Tomasa z żoną, a także inni bliscy, przyjaciele i rodzina. Wśród uczestników są również niektórzy krewni Birgitty, m.in. jej bratanek, który kiedyś był jednym z najlepszych przyjaciół Tomasa. Ceremonia ma się właśnie rozpocząć, gdy nagle otwierają się drzwi kościoła. Żałobnicy odwracają się. Do środka wchodzi Birgitta. Powoli przechodzi przez nawę i siada w ostatniej ławce. Na początku lata została warunkowo zwolniona z więzienia po odbyciu 2/3 wyroku. Obecność Birgitty natychmiast wywołuje poruszenie. Zarówno ksiądz, jak i kościelny proszą ją, aby opuściła kościół. Birgitta odmawia. Odpowiada, że nabożeństwo pogrzebowe jest wydarzeniem publicznym i każdy ma prawo w nim uczestniczyć. Formalnie ma rację. Dla rodziny Tomasa nie jest to jednak do zaakceptowania. Bliscy zaczynają nawet rozważać przeniesienie ceremonii i zamknięcie jej dla osób postronnych. Ostatecznie Birgitta ustępuje. Wstaje z ławki i kieruje się do wyjścia. Najpierw jednak podchodzi do trumny i kładzie na niej kwiaty. Podczas spotkania po pogrzebie przy kawie i cieście głównym tematem rozmów nie jest zmarła. Wszyscy mówią o Birgitcie. Brat Tomasa mówi w pewnym momencie, że ta sama osoba odebrała mu 2 rzeczy. Najpierw brata, a tego dnia także możliwość spokojnego pożegnania własnej matki. Kilka lat później znów ją zobaczy. Stoi przy kasie w sklepie spożywczym w jednej z niewielkiej miejscowości niedaleko Göteborga. Żona natychmiast chwyta go za rękę i wyprowadza ze sklepu, zanim dojdzie do jakiegokolwiek kontaktu. I wtedy po raz kolejny uświadamia sobie coś trudnego. Jak ciężko jest o tym wszystkim zapomnieć. Jak trudno jest wybaczyć. Jak trudno jest zrozumieć, że jeden człowiek może odebrać życie drugiemu. Minęło wiele lat od wydarzeń z 10 października 2007 roku. Dla rodziny Tomasa ta historia nigdy tak naprawdę się nie skończyła. Z czasem procesy się zakończyły, sprawa zniknęła z pierwszych stron gazet, a życie wielu osób powoli wróciło do codzienności. Ale pamięć o tym, co wydarzyło się tamtego dnia na wodach w pobliżu Szern, pozostała. Birgitta po odbyciu kary wróciła do życia w zachodniej Szwecji. Przez lata unikała rozgłosu i nie udzielała publicznych wypowiedzi na temat sprawy. Według dostępnych informacji nadal mieszka w rejonie Västra Götaland. Prowadzi spokojne, raczej anonimowe życie z dala od mediów. Dziś, w 2026 roku, ma ponad 70 lat. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek wraca myślami do tamtego dnia na morzu, do chwili, która na zawsze zmieniła życie tak wielu ludzi. Bo dla jednych ta historia stała się jedną z wielu spraw kryminalnych, dla innych końcem świata, jaki znali. I w tym miejscu kończy się dzisiejsza historia. Dziękuję Wam, że byliście ze mną do samego końca tego odcinka. Jak zawsze ogromne podziękowania kieruję do wszystkich patronów kanału, którzy wspierają powstawanie kryminalnych opowieści. Wasze wsparcie naprawdę pomaga w przygotowaniu kolejnych historii. Jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do grona patronów, wszystkie informacje znajdziecie w opisie odcinka. Jeśli ta historia była dla Was interesująca, pamiętajcie o subskrypcji kanału i udostępnieniu podcastu dalej. Komentarze są również bardzo mile widziane. Zawsze z uwagą je czytam i staram się odpowiadać na wszystkie. Dziękuję za Wasz czas. Do usłyszenia w następnym odcinku. Serdecznie pozdrawiam.